No witam serdecznie. Nie śpimy, zwiedzamy, moi drodzy. Chciałbym zaprosić na wycieczkę po Antigua. Tak to jest. Obstrał mnie Andrzej. Obsikał raczej. Ewakuacja. Drodzy widzowie, już jest nowa dostawa książki Ludzie Drogi. Koniecznie kupcie swój egzemplarz. Możecie ją znaleźć na Allegro ze smartem 0 zł przesyłka. Czekam na wasze zamówienia. Witam Państwa bardzo serdecznie. Nie pamiętam w którym odcinku z Gwatemali, ale jesteśmy w Gwatemali, a dokładnie w Guatemala City, czyli w stolicy. Jeszcze podkreślam, bo naszym celem jest dotarcie do Antigua, czyli do starej stolicy Gwatemali. Moi drodzy, wszystko byłoby spoko, gdybym wiedział, gdzie i jak dotrzeć na tego busa do tej Antigły. Normalnie to ja jeżdżę stopem albo idę z buta, ale tutaj mi się nie chce, bo to jest jakaś godzinka jazdy tym chicken busem. No i przez takie małe wioski, miasteczka, a to jest takie skakanie autostopem. A mi się dzisiaj skakać nie chce tym autostopem, więc idę znaleźć tego chicken busa i powiem wam, że jeżdżenie transportem zorganizowanym jest bardziej skomplikowane niż wam się może wydawać, bo trzeba znaleźć miejsce, z którego ten transport wyjeżdża. No więc zostawcie łapeczkę i rzecz jasna komentarz i rzecz jasna pocztę sandałową, czyli podanie odcinka dalej, tak żeby dodać mi siły, mocy w sandała. Stolica jest podzielona na zony. Nie pamiętam ile ma tych zon, ale dzięki Paweł. Nie pamiętam ile ma tych zon, ale w miarę jak się oddalamy od zony 1, czyli od centrum, to w praktyce jest bardziej, tak lokalnie mówią, że jest bardziej niebezpiecznie. Ale jak jest w praktyce, no to ciężko powiedzieć, ja tych wszystkich zon nie obskoczę. Tylko mogę powiedzieć, co widzę. Im dalej od zony 1, tym więcej drutów kolczastych, krat w oknach i tyle spostrzeżeń na dziś. A skąd tak wracają nasi amigos i amigas? Ja się może... Oj, przepraszam, madam. Ja to tędy idę. Powiem wam, podoba mi się tutaj. Pomieszkałbym tutaj. Może by było ciężko po roku czy po dwóch. Jest trochę galimatias, ja to tak nazywam. Bo powiem wam, że... Ale to normalnie kolano by wyrwał tym autem. Powiem wam, że czasami nawet dobrze jest zamieszkać... O, jakie pełne! Pełne, pewnie matka. Plakaty, szukam rodziny, szukam matki, szukam ojca z tamtego odcinka. Tutaj komidę możecie zamówić, czyli jedzenie na przykład na wesela. Ale obejrzyjcie wcześniejszy odcinek, czyli... No, wcześniejszy, nie pamiętam, który to będzie numer, prawdopodobnie 6, tak, to jest chyba 7 odcinek, więc obejrzyjcie koniecznie 6 odcinek, który odkryje przed wami te aspekty historyczne i te mniej barwne, a zarazem barwne tematy związane właśnie tutaj ze stolicą. W życiu najgorsze są, witam serdecznie, w życiu najgorszy jest moment, kiedy nie znasz celu. Ale ja już poznałem cel, już wiem, gdzie mniej więcej jest Estación Terminal, więc już podążam w tamtą stronę. Powiem wam, że im dalej od zony 1, kolejne te zony, to faktycznie no, wygląda to bardziej tak ponuro, mniej kolorowo, co sprawia takie poczucie, że człowiek czuje się troszkę bardziej taki zagrożony. Niemniej jednak pamiętajcie, że centra charakteryzują się tym, że pompowane są w nie pieniądze, więc te fasady, to wszystko jest takie wypucowane. A to, że gdzieś jest szaro, ponuro, tak jak na przykład tutaj widzicie na tych ulicach, to wbrew pozorom to jest tylko takie złudne, no. Mniej pieniędzy, mniej to wygląda i tyle w temacie. O, Art Deco, proszę bardzo. Obejrzyjcie sobie odcinki z Detroit, ze Stanów Zjednoczonych, to zobaczycie tam też dużo przykładów tego typu architektury.
Jest tutaj tak głośno, że muszę mieć kamerę cały czas odwróconą w ten sposób. Ale moją twarz znacie. Dlaczego Art Deco zagościło w Gwatemali? Zastanawiacie się zapewne. No i dobre pytanie, bo zawsze ten, kto pyta, ten nie błądzi. A nawet jak błądzi, to i tak szybciej drogę znajdzie. Moi drodzy, sytuacja z Art Deco, tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku, ma swoją historię już w 1917-18, kiedy Guatemala City nawiedziło trzęsienie ziemi. Jest to teren sejsmicznie aktywny, więc te trzęsienia ziemi mają tutaj swoje tak zwane 5 minut. I w momencie, kiedy trzęsienie ziemi zrujnowało większość budynków tutaj w stolicy, no to zaczęto odbudowywać w stylu Art Deco, który w tamtym czasie świadczył o nowoczesności, o postępie. No i wiadomo, każdy chce być nowoczesny, każdy chce iść z trendami, więc zastosowano właśnie tenże styl, który jednoznacznie można nazwać takim stylem komunistycznym. Ale w sumie wiecie co, cofam, bo w sumie w krajach komunistycznych to górował socrealizm, który miał za zadanie chełpić, pokazywać, wywyższać pracę ogółu społeczeństwa, robotników, chłopów. Więc cofam to, co powiedziałem, że Art Deco to taki styl komunistyczny. Cofam to, a mogę, ale też trzeba pamiętać, że Art Deco stracił swoją świetność w latach 40. już, nie? Więc no długo to nie potrwało, bo tak mniej więcej od lat 20. do 40., no ale wciąż żyje. Gwatemala to nie jest kraj, w którym góruje przepych, bogactwo. Ludzie się tutaj tak nie odnoszą z takimi markami, powiedziałbym, światowymi. Ale jest spokojnie, powiedziałbym też siłą rzeczy skromnie. Tak, Gwatemala jest takim krajem skromnym i to trzeba głośno powiedzieć. I to mi się bardzo podoba. W sensie nadaje to takiej autentyczności, skromności. Powiedzcie, czy wam też się nie wydaje, że jesteśmy w Stanach Zjednoczonych? Zobaczcie, takie ujęcie, jakbym nie powiedział wam, że Gwatemala, to byście zgadli? Guzik byście zgadli. Powiem wam, że w tej zonie jest tyle nowoczesnych budynków, że człowiek zapomina, że jest w Gwatemali. Ciasto dyniowe. Ja nie jadłem nigdy. Nie wiem jak wy. Nie ma co kolorować, ale godzina 16-17 to nie jest najlepszy moment, żeby wyjeżdżać z tak ogromnego miasta w kraju, ze względu na to, że będziemy stać w korkach. No ale takie życie, no. Trzymajcie kciuki, żebym znalazł autobus, który będzie tam jechał. Jakiegoś chicken busa czy coś w ten deseń lokalnego za kilka złociszy. Ogólnie to się zamotaliśmy, moi drodzy, i zgubiłem drogę. W sensie nie znam drogi. I co, nie łatwiej kierowniku byłoby pójść na wylotówkę, a nie łazisz, szukasz jakichś busów zakichanych? Ziomek za taksówkę motorkiem za 1,5 km chciał, wiecie ile ode mnie? Chciał 15 zł za 1,5 km. Świr. Przyznam szczerze, że już nie wiem ile przeszedłem tych zon, ale to jest jakaś kolejna zona, która odpowiada za segregację śmieci. Ogólnie w miastach jest tak, że każdy segment miasta odpowiada za coś. Im dalej, tym brudniejszy, im dalej od centrum, tym brudniejsza robota. Jeszcze chwila i kolejne miejsce idę sprawdzić, bo coś mi nie idzie, powiem wam szczerze. Wchodzę, jest godzina po 17 i już coraz głębiej w miasto wchodzę. Zaraz wyjdzie na to, że trzeba szukać noclegu, a nie autobusu do starej stolicy.
Ty, tego jeszcze nie grali. Śmieciowisko na środku torów, chociaż tutaj pociągi nie jeżdżą, ale to jest pewnie takie miejsce, gdzie z lokalnych tych warsztatów wyrzucają różne rzeczy. Ziomeczek sobie jakiś tam drut miedziany wyciągnie z tego, później sprzeda i będzie miał trochę hajsu. W ogóle lubię takie kontrasty. To pokazuje, jakie życie jest skomplikowane, w sensie skomplikowane. To dziwnie zabrzmiało, ale to pokazuje takie rozwarstwienie. A druga kwestia jest taka, że ciekawe jest to, że jednym ludziom coś przychodzi łatwiej, a innym trudniej. Ale o tym jeszcze porozprawiamy. Lepiej mi pokażcie, gdzie jest ogólnie ten zakichany autobus. Ja już tymi autobusami nie będę jeździł, a pierwszy i ostatni raz powiedziałem. Sami sobie łaźcie, szukajcie autobusów. Kurde. Kierowniku, czemu publicznym transportem nie jeździsz, bo tamto, bo to. Nałazi się człowiek jak jakiś wariat w poszukiwaniu tego autobusu. Ty, taka farba, że ja wam powiem, że z kilometra widać. Możecie mnie już nazywać przewodnikiem po mieście. Witam serdecznie, przynajmniej Czarka spotkałem tutaj na obrzeżach. Powiem wam, że dalej to nie jest to, gdzie powinniśmy być. W ogóle ludzie podają jakieś różne rozbieżne informacje. Na mapie to jest oznaczone bardzo dziwnie, więc no jakoś to tak słabo. Ten pan za piątaka zbiera ludzi tutaj, takie kolektywo taksi. Hopa, tutaj ta furka stoi i na dworzec nie wywiezie. Kurde, powiem wam, że przeszedłem z 6 km i dalej jeszcze nie mam swojego autobusu. Czujecie to? Szanowni Państwo, scenariusz się troszkę odwraca na moją korzyść. Teraz już będę na dworcu tym, którym powinienem być. Trzymaliście kciuki i dziękuję wam za to. Mam nadzieję, że trzymaliście, nie? Rozgardiasz jakich mało. Dobra, jesteśmy w dobrym miejscu. Ziomek cebulę sprzedaje, a na Antiquę to chyba tutaj. To jest, moi drodzy, chyba tutaj. W końcu, ale się świeci. Ty, takim to bym jechał. Plus 4 do szybkości. Chyba dobre miejsce. Gracias. Chicken bus. Będziemy jechać. Ja to się machnę tutaj, obok szefa. Tutaj jakaś ta. Czekamy, aż autobus się napełni i będzie można ruszyć. 20 kecali za przejazd to jest mniej więcej 10 zł. Ale to, co się za te 10 zł namęczyłem, no to gra, nie wiem, czy warta świeczki. Zobaczcie, jak fajnie tutaj kierowca ma zrobione. Jakieś rysunki rodziny, zdjęcia. Z przodu zająłem, żeby widzieć całą drogę. Jak na kierownika przystało. Siempre solo jalando la para. A la antigua, a la antigua, a la antigua, a la antigua. W trakcie jazdy chicken busem, to ogólnie chicken bus, jak mówisz tutaj, to oni nie rozumieją, co to znaczy, ale to jest w takim slangu podróżniczym chicken bus. Pani wskakuje i sprzedaje na przykład batony, nie wiem, ktoś wskakuje, sprzedaje napoje, ktoś wskakuje, sprzedaje orzeszki. Cały czas tutaj po prostu takie wewnętrzne życie w autobusie się kręci. Tu się zarobi, tam się zarobi. Tak to jest. Nie wiem, czy dacie wiarę, ale jedziemy już godzinę. Godzinę 8 km. Próbujemy wyjechać z miasta.
Słuchajcie, 2 godziny już w trasie, a do pokonania jakieś, nie wiem, tam było 40 km? 2 godziny. Ciemno, głodny jestem i zmęczony. Czujecie to? A przystanków to już zrobiliśmy chyba z 300. Moi drodzy, pojechali. Ja pierwszy i ostatni raz takie zabawy. O, tak o się ustawię. Jesteśmy w Antigua, w starej stolicy. I powiem wam tak. Teraz wystarczy raz na rok przejechać takim transportem publicznym, żeby zrozumieć, dlaczego człowiek podróżuje albo z buta, albo autostopem. Powiem wam, że katorga totalna. Idę coś zjeść, jakiś nocleg ogarnąć i tyle. No bądźcie ze mną i trzymajmy się ramy, to się nie... No właśnie, dokończcie. Miasteczko, godzina 19, już śpi. Jutro, moi drodzy, będziemy sobie na spokojnie zwiedzać w ciągu dnia. Dzisiaj kilka jeszcze takich przebitek z ulic wieczorem. Dlaczego mówię, że jutro? Ponieważ no, brakuje światła i to piękno, które widzę ja, niestety nie jest odzwierciedlone tutaj przez obiektyw, ponieważ brakuje mu po prostu światła. Więc w ciągu dnia będzie łatwiej dostrzec te wszystkie kolory, tą barwność i tą gwatemalską kulturę. Słuchajcie, jesteśmy w hostelu. Takie łóżko, 6 osób w pokoju. Szafki są. Proszę bardzo. Nie można jeść, nie można palić, nie można pić. Moje łóżko numer 4. Więc pilnujcie jak coś, dobra? Spadamy coś zjeść. Antigua, drużyna Antigua. A tutaj gdzie jesteśmy? Powiem wam, posmakowała mi ta buła z serem tutaj. Dawno nie byłem w tak harmonijnym sklepie, moi drodzy. Proszę zobaczyć, wszystkie alejki idealnie symetrycznie poukładane, ale najbardziej rzucają się w oczy te kukły, które służą na urodzinach jako atrakcje. Piniata, tak się nazywają te kukły. I tutaj są... ta piniata jest taka... A, ona jest jeszcze nie wypchana. 20 zł ta piniata kosztuje. 20 zł i ją się już wypycha czym się chce na dobrą sprawę. Zobaczcie jaka zarąbista inwencja twórcza osoby, która to rzecz jasna robi. Zobaczcie, cały segment poświęcony imprezom, urodzinom, balony, nie balony, no tego jest ogrom. Gwatemalczycy lubią celebrować, ale dobrze, bo małe rzeczy, wielkie rzeczy trzeba celebrować, żeby doceniać wkład, który poświęciliśmy, żeby dotrzeć do tego momentu. Zobaczcie, gry planszowe Happinopoli, czyli szczęśliwe Monopoly takie, chyba. Nie jestem pewien. W każdym razie kosztuje 15 zł. Te gry kosztują po 25 zł, po 35. O, ta jest fajna. Takie Monopoly, ale odnośnie Gwatemali. Jakby ktoś pytał, 32 rolki papieru życia kosztuje 72 zł. Flacha Karat 1 litr 21 zł. Szanowni Państwo, jedzonko było wyborne. Nie pamiętam jednak nazwy. Ziomka tutaj przepuszczę. Słuchajcie, słyszymy się dosłownie za kilka sekund, już jutro. Ja jeszcze muszę zrobić trochę... Hola amigo, muszę zrobić trochę jeszcze, wiecie, roboty i przygotować się na jutro, bo robienie odcinków to nie jest takie hop-siup, hej się masz, i życie też nie jest takie hop-siup, bo wyjeżdżasz w podróż i ono się samo kręci w Polsce. Niestety trzeba czuwać nad wieloma rzeczami, więc słyszymy się za kilka chwil kolejnego dnia i jutro już ruszamy pozwiedzać trochę miasto w takiej aurze, powiedziałbym, dnia, kiedy słońce będzie nam sprzyjać. Do usłyszenia, do zobaczenia za 2 sekundy. Czołem. No witam serdecznie. Nie śpimy, zwiedzamy, moi drodzy. Chciałbym zaprosić na wycieczkę po Antigua. Zobaczmy sobie to kolonialne miasteczko, które niegdyś było, tak jak wspomniałem wcześniej. 2 sekundy
wcześniej, czyli w dniu poprzednim, było stolicą. Ale dlaczego było stolicą i dlaczego nie jest stolicą? Życie jak w Madrycie, prawie jak w Madrycie, moi drodzy. 1773 rok, ogromne trzęsienie ziemi tutaj, ponieważ nieopodal mamy masę wulkanów, włącznie z Fuego, który jest super aktywny, Zacatenango. Kurde, niezłe to jest. I ogólnie w tamtym roku, w 1773, ogromne trzęsienie ziemi zmiotło z powierzchni, może nie do końca, ale faktycznie zniszczyło Torze miasto. I co za tym idzie, moi drodzy? Władze zdecydowały, że chcą przenieść stolicę do innego punktu. Guatemala City okazała się centrum takim w sumie najlepszym, który by sprostało zadaniu. No i tam została przeniesiona, no. I pomyślcie, to już ponad 200 lat tam już jest stolica. Architektura z elementami sejsmicznymi. To jest dość ciekawy w ogóle termin, ponieważ zobaczcie, szerokie ściany, szerokie mury po to, żeby były stabilniejsze, szerokie fundamenty dzięki temu, proszę bardzo, niskie budynki przeważnie, niska zabudowa, bo im wyższe, tym mniej stabilne, niskie dachy. No i to wszystko ma zapewnić, moi drodzy, stabilność podczas ewentualnych trzęsień ziemi. Tutaj po prawej coś tam kombinują chyba, że takie mury postawili. To miasteczko w sumie bardzo turystyczne. Punkt wypadowy moi drodzy, dla turystów, którzy chcą pójść na wulkan i zrobić jakieś hajki. Na dobrą sprawę, bo ciężko tutaj szukać takiej prawdziwej autentyczności. Bardzo dużo takich knajp, które są nowe, europejskie, amerykańskie. Dużo piwa, dużo alkoholu. Co ma wypełnić ten brak tego autentyzmu troszkę. Chociaż wciąż nie jest źle. Architektura jest zachowana. Dobrze, że nie ma samowolki, ponieważ gdyby była samowolka, to moi drodzy, z ręką na sercu daję, że Gwatemalczycy by to wykorzystali i byśmy mieli tutaj taki miszmasz, taki dekupaż, że w głowie się nie mieści. Zwróćcie uwagę, jakie auta są po prawej, po lewej stronie. Nie są to auta takie, które widzieliśmy wcześniej na północy Gwatemali. Są to bardziej, powiedziałbym, auta ekskluzywne, w cudzysłowie oczywiście, ale pomijając. W czasach kolonialnych warto to zaznaczyć, że w czasach kolonialnych Hiszpanie budowali tutaj ogromne rezydencje z pięknymi tarasami, z pięknymi ogrodami i to wszystko zostało po dziś dzień. Jednak mało już Hiszpanów, a druga kwestia to fakt, że te miejsca zostały zaadoptowane, moi drodzy, na hotele, hoteliki i inne restauracje. A tutaj jeden z bardziej ikonicznych budowli, bo to jest łuk, moi drodzy, można by powiedzieć łuk triumfalny. Zobaczcie, jest też, o proszę, trafiliśmy. Zegar w XIX wieku został dodany, więc jest relatywnie nowy. I co trzeba zaznaczyć, że pomimo trzęsień ziemi wciąż większych, mniejszych, wciąż świetnie sobie radzi. Ale po co oni wybudowali ten łuk? Co, niczym Rzymianie świętowali wygraną? Nie. Klasztor Santa Catalina. Dwa budynki, jeden po prawej, drugi po lewej. Zakonnice nie mogły wychodzić, musiały zachować zasady, więc nie mogły wychodzić na ulicę, więc musiały mieć połączenie pomiędzy jednym a drugim budynkiem. No i rzecz jasna miały. Wybudowano łuk, który łączył te dwa budynki klasztoru i sobie mogły spokojnie przechodzić. A dziś miejsce ikoniczne, wypełnione ludźmi, którzy próbują sprzedać wycieczki. Po tamtej stronie, moi drodzy, jeszcze widzicie wulkan Aqua. Też można sobie trekking zrobić. Jeżeli mamy czarka w Antigua, to jak nazywa się czarek? Czarek antikuański? Czy będzie inna odmiana? Proszę tutaj o wsparcie, o pomoc, polonistów zwłaszcza. A po klasztorze Santa Catalina, gdzie zakonnice były, pozostały już tylko ruiny. Z takimi tutaj
figurami. Dawaj Paweł, jedź. Pedro Cofino. Wejdźmy, zobaczmy co tutaj mają. Tu chłopaki po lewej. Można robić zdjęcia? Można robić, nie ma zakazu. Buenos dias. Zobaczcie jakie żyrafy. 500 zł taka żyrafa. Za 500 zł to ona już powinna, moi drodzy, sama jeździć. Albo taka instalacja Polo Volador. Takie bardzo meksykańskie. I oni później tutaj tak tańczą. O kurde, ty. To są kawałki drewna wyciągnięte z rzek. 135, 60 parę złotych. Z Bugu sobie na Podlasiu przyjedziesz, wyciągniesz, też sobie będziesz mógł wziąć. Pozwalam. A, zobaczcie, to są wszystko z pamiątkami. Ja cię, ale mają rozmach, co? Mają rozmach. Taki wyrąbany ty targ. Kierowniku, ty tak nie przeliczaj tych cen, bo tutaj jest taniutka. Ja jestem warty 140 zł. Nie świruj, bierz mnie. Paweł, co ty świrujesz? Tutaj drogo. Dla kierownika. I dla widzów też będzie drogo. Oni tylko świrują, że im nie drogo, a im i tak drogo. No, dobra. Ale przestańmy już o cenach. Ceny jakie są, takie są. Jak ktoś ma kupić, to sobie kupi. Jak ktoś nie chce kupować, to sobie nie kupi. I tyle w temacie, moi drodzy. Takie, nie wiem, czy to portfel, czy to saszetka. W każdym razie miło jest zobaczyć takie autentyczne rękodzieła, bo bardzo często tego typu pamiątki są niestety produkowane w Chinach. Co to jest? Kuleczka dla kota chyba. A, byście chcieli dla swoich pulpetów, co? Fajna. Gwatemalska marynarka. Ładna. Taka, powiedziałbym, inna niż rzucająca się w oczy. 420 zł. Ale bardziej to, moi drodzy, ta w kwiaty by mi pasowała. Szelki? Nie wiem co to... Nie, to jest taka taśma na torbę. O, patrzcie jakie fajne spodnie, takie szerokie. 160 zł. Portfel. Ile kosztuje? Taki w środku z kilkoma przegródkami. Kosztuje, moi drodzy, 73 zł. Tego jeszcze nie grali. Jajca jako pamiątka. Możesz kupić pomarańczowe, albo możesz kupić białe. Drewniane. 5 zł. Tutaj nie ma co ściemniać, moi drodzy. To są wszystko... O, pocztówki tylko po 50 groszy. No, nadrukowali za dużo. To są wszystko ceny, szanowni państwo, dla turystów. To nie są ceny dla lokalnych. To są ceny bardzo wysokie. To są ceny zaporowe wręcz dla człowieka, który tutaj mieszka. Antigua jest miejscem turystycznym i to takim stricte turystycznym, rozsławionym, więc no się dostosowali, robią pieniążki. No ale dobrze, no, jak ktoś ma łeb na karku, no to robi pieniążki. Ja niestety takich rzeczy nie kupuję, no. Ty kupilibyście taką maskę? Dajcie znać. Tutaj muszę się zatrzymać i powiedzieć, że to lustro jest naprawdę bardzo, bardzo ładne. I tamte lustra też są bardzo ładne. Tutaj na ścianie kosztują też swoje, bo kosztują po 700 zł. A patrzcie, jakie jeszcze mają wykwintne inne rzeczy. Ta komoda. Fantastyczna. To jest część łóżka. Widać, że piękna. Kurczę, dotykam i od razu przenoszę się w przeszłość. Kapelusik z takim wyszywaniem. 140 zł. Dla palaczy gruby lolo. Nie, no nie gruby lolo. Nawinięty tytoń. Takie cygaro. 17 zł, a więcej cygar 75 zł. No i tutaj jest taki, wiecie, już prezentowy pakunek, że można sobie naprawdę mocno przypalić. Ceny niezłe, co? Trzeba przyznać, że takie, powiedziałbym, w skrócie europejskie. Ludzie mi mówią tak: kierowniku, jak ty chcesz iść na wulkan, to tam rabują, tam w ogóle bez przewodnika to nie pójdziesz. Ciekaw jestem, ile kasują za taką wycieczkę. Zaraz zapytamy. Wycieczka, moi drodzy, 65 dolców. Nie jestem pewien, czy jeszcze nie będzie opłaty 50 zł za wejście w ogóle na wulkan. Taka opłata, jak wchodzisz do parku, coś w ten deseń. 65 dolców, to sobie tam możecie przeliczyć co i jak. Plus 50 najprawdopodobniej. Dużo czy mało? Kolejne miejsce. Ciekawe miejsce. Kościół. I niektórzy piszą: o, kierowniku, ty katol jesteś. Podkreślam, jestem prawosławny i nawet jeżeli ktoś jest katolikiem, to nie można na niego mówić katol. Kultura i jeszcze raz kultura na kanale.
bo to jest nasz wyznacznik, więc trzymamy poziom, a nie zaniżamy. Jesteśmy tutaj tylko i wyłącznie dlatego, moi drodzy, że to była niegdyś siedziba zakonu braci, którzy pomagali między innymi niewolnikom, ubogim, ludziom, którzy zgubili drogę. Zobaczcie, jak fasada bogato zdobiona, ale zwróćcie też uwagę, jak szerokie i grube są mury. Zwróćcie uwagę, jaki fundament musi być solidny. Zwróćcie uwagę, że kościół nie jest wysoki. To wszystko charakteryzuje budynki związane z chęcią ochrony przed trzęsieniami, moi drodzy. To, na co teraz patrzycie, to jest replika słynnej figury Czarnego Chrystusa z Esquipulas, która jest jednym z najbardziej czczonych wizerunków w Ameryce Środkowej. Synkretyzm religijny. To słówko już padało na kanale. Synkretyzm to nic innego jak mieszanie się dwóch religii. W tym przypadku mamy tradycyjną religię Majów oraz chrześcijaństwo. I jak to się w praktyce ma? Ma się tak, że na przykład święty Jakub w chrześcijaństwie to święty Jakub, ale tutaj jest tak to zrobione, że czczony jest jako wojownik. Podobnie, moi drodzy, jak dawne bóstwa, między innymi wojny. Jak byliśmy tam w tym miejscu z pamiątkami, to zauważcie, moi drodzy, że bardzo często jest motyw natury na tych pamiątkach. Motyw kwiatów, motyw natury. Dlaczego? Ponieważ jest to nawiązanie do starożytnych wierzeń właśnie tutejszych ludzi. I oni tak bardzo ładnie, płynnie mieszają to wszystko, że to jest przyjemne dla oka i ciężko zarzucić im, że to jest niestosowne. Naprawdę, można by było się uczyć od Gwatemalczyków w tej materii. A na ulicach Antigły Toyota Corolla E30, najlepiej sprzedający się w tamtym czasie, w 1974 do 1981. Egzemplarz ogólnie Toyoty Corolli, który w sumie umocnił pozycję Toyoty na globalnym rynku motoryzacyjnym. Prosty, w naprawie, mało pali i skradł serca ludzi. Moi drodzy, i takie powinno być właśnie auto. Proste w obsłudze, proste w naprawie, żeby człowiek sam naprawił i żeby mało paliło, a nie żeby dymiło 10 albo 15 litrów na 100. Takie auto to już hobbystyczne, jakieś w teren, a nie do użytku codziennego. Ja wiem, że niektórzy z was są bogaci, ale musimy trzymać balans, moi drodzy, trzymać balans w tym życiu. Jest kilka rzeczy, których nie chciałbym, żeby się wydarzyły w podróży, między innymi, nie wiem, bolący ząb, bądź jakieś zakażenie zęba i takie rzeczy, więc zawsze przed podróżą chodzę do dentysty, żeby zrobić na tip-top uzębienie. Nie zawsze to wychodzi, bo raz pamiętam w Uzbekistanie, możecie sobie tą serię też zobaczyć, tam niestety jedząc jakieś mięcho z barana strzelił mi ząb. Nie wiem dlaczego on strzelił, ale strzelił. No i zrobił mi tam taki właśnie Uzbek, który studiował na Ukrainie. A tutaj kolejne arcydzieło. Fiat 600, moi drodzy, Fiat 600 na gwatemalskich blachach. Jak dobrze pamiętam, to chyba w 55 był robiony, co? Tam pod koniec 60 lat przestali produkować. Zobaczcie, w jakim idealnym stanie. W ogóle dlaczego się zatrzymałem, żeby pokazać wam to cacko? Z prostej przyczyny. Fiat 600 był utożsamiany z takim pewnego rodzaju dobrobytem w czasie powojennym. Ten, kto miał Fiata 600, ten był gość. Nie chcę nic mówić, ale muszę zrobić porządne pranie. Będę miał ku temu możliwość. Zrozumiecie w kolejnym odcinku, dlaczego tak mówię. A pranie to podstawa. Utrzymanie higieny to jest, moi drodzy, podróży główny aspekt, nad którym trzeba czuwać bardziej niż nad bateriami w kamerze. No dobra, 1 do 1, jedno i drugie ważne. Tutaj, szanowni państwo, z XVII wieku klasztor jezuicki. Chrześcijaństwo było szerzone na potęgę w krajach kolonialnych. I żeby była jasność, ja nie jestem zwolennikiem kolonializmu w tak hardkorowym, ortodoksyjnym wydaniu.
Przytrzymam się na chwilkę, zwróćcie uwagę też na architekturę. Zobaczcie, jakie okiennice są malutkie. Dosłownie kuleczki. Kuleczki, do czego to było porównanie, szefie? Ale fakt faktem, budowano, tak jak wcześniej wspomniałem, solidnie, nisko, solidnie, bez jakichś większych łuków czy okiennych, czy też wejściowych, po to, żeby zachować jak największą trwałość. Tam przy jednym kościele siedzę sobie przed fasadą i sprawdzam sobie maila, czytam, a ktoś do mnie mówi: przepraszam pana, czy może pan się przesuwać, bo pan siedzi tutaj w takim bardzo fotogenicznym miejscu, a chciałbym zrobić zdjęcie po polsku. Ja mówię: nie ma problemu. No więc w Gwatemali, moi drodzy, na tak długą podróż, na tyle ile już jestem tutaj w podróży, pierwszy polski akcent. Hotel 57 dolców, tylko gotówką, moi drodzy. 57 dolców za pokój to jest, żeby nie skłamać, około 200 zł. Dużo, biorąc pod uwagę fakt, że jesteśmy w miejscu turystycznym i miejscu, w którym konkurencja jest po prostu ogromna. Szefowa w autobusie szkolnym lody sprzedaje. Idę, zapytam, ile kosztuje lód i kupię. Wspieramy lokalnych, a nie jakieś tam wielkie biznesy. Od seniory lód kupiony. Proszę bardzo, i teraz testujemy gwatemalskiego ulicznego loda. A szefowa dowaliła cukru do tematu. Słabo smakuje, ale zjemy. Ale od szefowej najlepsze lody są tutaj. Wasze zdrowie. A my jesteśmy, szanowni państwo, Central del del Central, czyli w centralnym miejscu, tutaj w mieście Antigua. Tutaj pani coś zbiera, tutaj Andrzeje czekają. O, nie, Andrzej, nie dokarmiamy w ten sposób, bo to jest tragedia. Ludzie sobie tutaj przychodzą. Proszę bardzo, jaki zalotnik. Widzicie? To biała to jest samica, ten ciemny to jest Andrzej. Andrzej, nie świruj. Ludzie przychodzą sobie odpocząć, wyciszyć się, bo tutaj nie jest po prostu aż tak głośno. Czarek na smyczy. Mało popularny, niewychowany. Musiałby przejść tak zwany trening z kierownikiem, ale mało popularny widok. O, jak się Czarinka cieszy. Oj, tu gołębia by chapnął za ogon. To miejsce, to miasteczko zaliczam do miejsc turystycznych, ale do takich, które naprawdę jakoś polubiłem. Jakoś ta atmosfera tego miejsca, może dlatego, że jest niski sezon turystyczny, więc może dlatego tak jakby dobrze się tutaj czuję. Chociaż sam jestem turystą, co jest egoizmem. I co z tego? Cholera, zapomniałem, że Andrzeje są nade mną. Obstrał mnie. Tak to jest. Obstrał mnie Andrzej. Obsikał raczej. Ewakuacja. Widzicie? Niby koledze, a chamstwo. Tragedia. Nie wiem, czy wspominałem, ale chyba raczej nie. No jestem już trochę w podróży. Byłem w Stanach, w Meksyku, w Belize, teraz jesteśmy w Gwatemali i powiem wam jedno. W Meksyku, w Belize czy w Gwatemali nie czułem się kompletnie zagrożony. W sensie nie było jakichś takich... No dobra, w Belize City można było troszkę się poczuć, jak zobaczycie ten odcinek z tego miasta, to zrozumiecie. Ale tak, to jest pełen luz, pełna życzliwość, pełen szacunek, spokój, cisza. O, jak sobie śpię. Chciałem tutaj porównać Amerykę, USA do tych miejsc i powiem wam szczerze, że w Stanach częściej musiałem być bardziej uważny, tudzież spotykałem ludzi, którzy nie emanowali zbyt dobrą energią. A tutaj, szanowni państwo, pełen luz. Ale zaznaczam, nie tracimy czujności, bo to nie znaczy, że można po prostu wyłączyć wszystkie czujniki w głowie i się oddać tylko i wyłącznie frywolnemu zwiedzaniu. Jesteśmy na dzielnicy, na której sprzedają jadeity, biżuterię, władza, bogactwo. Tak jest, to jest symbolika jadeitów, moi drodzy. Proszę zobaczyć, kolory przeróżne. Hola amigo. Zobaczcie, tutaj jadeity
Jadeit ma różne kolory, począwszy od zielonego po fioletowy, po bardziej cenny, który jest koloru czarnego. Nie jestem pewien, czy to jest prawdopodobnie też jadeit. Jadeity wydobywają 100 km, bo może ciutkę więcej stąd właśnie od miasta Antigua. Majowie między innymi tworzyli z jadeitów maski bądź różnego rodzaju przedmioty wykorzystywane do różnych ceremonii. Ceny jadeitów mogą zszokować i w dolarach są amerykańskich podane, moi drodzy. Dobra, tym takim, powiedziałbym, biżuteryjnym akcentem będziemy kończyć dzisiejszy odcinek z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna, że czas antenowy i tak się przeciągnął. Druga przyczyna jest iście prosta, ponieważ za chwilkę spotkam się z człowiekiem, który mieszka tutaj już kawał czasu i może nam opowiedzieć o życiu właśnie tutaj i o Gwatemalczykach. I teraz zgadnijcie, moi drodzy, czy to będzie Polak, czy to nie będzie Polak. O tym dowiecie się w kolejnym odcinku, więc zapraszam za dni 2. A może 3, a może 1. Włączcie powiadomienia, żebyście nie przegapili nowych odcinków. Zostawcie, moi drodzy, po sobie, rzecz jasna, ślad węglowy, czyli nic innego jak, szanowni państwo, komentarz i oczywiście łapeczka i podanie odcinka dalej. To będzie miód na kierownicze serce w Gwatemali. Dziękuję raz jeszcze za wspólną podróż po Antigua, po starej stolicy Gwatemali. Chylę kapelusz bardzo nisko i do usłyszenia!